że to jest taki booking albo takie Airbnb, ale idealnie skrojone pod potrzeby osób z psami. Jejku, no to wy robicie mi każde wakacje, ja mam 4 psy, no nie ma opcji, żebym pojechała inaczej. To tylko pokazuje, że potrzeba takich miejsc jest naprawdę ogromna. Byś mogła powiedzieć trochę o tym, jak ty w ogóle pozyskiwałaś na początku tych klientów? No bo wyobrażam sobie, że teraz w marketing inwestujesz pewnie coraz mocniej, żeby łapać coraz większą trakcję. Teraz myślę, że skalowanie ogólnie to jest ten temat. Bardzo dużo jeszcze mamy do zrobienia. Że czasami nie da się zmienić tego, co było, albo co będzie, ale można zmienić swoje podejście do tego, co się dzieje. Cześć, dzisiaj jest z nami gość specjalny, Marta Roszkowska-Jermakow. Marta jest właścicielką platformy Dog Inclusive, platformy bookingowej dla właścicieli z psami, prywatnie mama, która właśnie prowadzi obecnie biznes. Marta ma bardzo ciekawe doświadczenie zawodowe, ponieważ przechodziła przez kilka, bym powiedział, może nie branż, ale obszarów działalności, która jest związana stricte z prowadzeniem właśnie takich platform, czy budowaniem takich platform startupowych, więc myślę, że Marta podzieli się dzisiaj z nami bardzo ciekawym doświadczeniem oraz spojrzeniem na to, jak właśnie budować własną firmę, jak prowadzić własną firmę będąc mamą, jak budować relacje z klientami, czy tego typu rzeczy. Marta ma naprawdę bardzo ciekawe spojrzenie na te rzeczy. Pracujemy z Martą już dłuższy czas, więc mogę ręczyć za to, że ta rozmowa na pewno będzie dla Was bardzo, bardzo ciekawa. Nie przedłużając, żebym ja tutaj nie przejął za bardzo pola, Marta, jakbyś mogła sobie powiedzieć w kilku słowach. To cześć, dzięki za przedstawienie, bardzo mi miło i dzięki za zaproszenie w ogóle. Ja jestem Marta, tak jak już powiedziałeś. Teraz zawodowo w 100% skupiam się właśnie na Dog Inclusive, czyli portalu rezerwacyjnym z miejscami przyjaznymi psom. To jest portal, który umożliwia znalezienie idealnego miejsca na wakacje z czworonogiem, czy z jednym, czy jeśli masz 2, czy 3, czy nawet więcej psów. To jest miejsce, gdzie bez problemu każdy znajdzie coś dla siebie idealnego pod potrzeby swojego psa. No a prywatnie mama, żona i właścicielka pancia, tak zwana labradorki Felgi, od której to się właśnie wszystko zaczęło 7 lat temu. Super, dziękuję Ci bardzo, Marto, za to przedstawienie. Jakbyś mogła mi jeszcze powiedzieć, czym właśnie zajmowałaś się do tej pory zawodowo, bo rozumiem, że Dog Inclusive no, nie jest Twoją jakby rzeczą, od której zaczynałaś prawdopodobnie swoją przygodę zawodową, więc jakbyś mogła naszym słuchaczom powiedzieć, czym zajmowałaś się do tej pory przed rozpoczęciem tej działalności. Mhm. Dużo było różnych rzeczy. Ja skończyłam na SGH-u taki kierunek jak MIESI. To jest taki miks ekonometrii, statystyki i troszeczkę takiego statystycznego programowania. I zaraz potem zaczęłam pracować powiedzmy w branży, w analizach, w badaniach marketingowych, w agencjach badawczych, a później w dziale marketingu w IKEA. Mhm. A później przyszedł taki czas, kiedy się zainteresowałam szeroko pojętą branżą UX-ową, IT i zaczęłam szukać gdzieś tam miejsca dla siebie. Strasznie się zajarałam właśnie na początku UX-em i gdzieś tam szukałam miejsca dla siebie trochę bardziej w kierunku badań UX-owych, czy tam jakichś bardziej takich zaawansowanych już webowych analiz, więc to Mhm. była taka zajawka. I z tej zajawki gdzieś tam trafiłam na ogłoszenie na startupowej grupie, gdzie do startupu, który się nazywał Yestersen, to był marketplace z meblami vintage, szukali wtedy projekt managera, czy tam product Okej. managera. No i jakoś tak kliknęło, poszłam na rozmowę i stwierdziłam, kurczę, no to jest to, w zasadzie to jest co chyba teraz chcę robić i zostawiłam to wszystko,
co gdzieś tam zaczęłam w tych badaniach, w tych analizach. No i z tej bezpiecznej szwedzkiej korporacji, gdzie było bardzo, bardzo fajnie, wygodnie, miło i rozwojowo, wiadomo. Stwierdziłam, dobra, próbuję czegoś nowego no i to był taki strzał i skok na głęboką wodę w zasadzie, e, bo zupełnie zaczęłam od zera. Mhm. To był projekt, który polegał na w zasadzie podobne do tego, co robiliśmy od listopada z Doc Inclusive razem, czyli Mhm. przeniesienie starej platformy, która była zbudowana wtedy jeszcze na takim gotowym rozwiązaniu, na docelowo uszytą na miarę platformę, która docelowo miała być międzynarodowa, miała mieć zupełnie inne Mhm. funkcjonalności i miała dać skalować ten biznes. Więc to było Okej. takie pierwsze doświadczenie z pracą w IT. A potem po 3 latach właśnie postawienia tego produktu, rozwoju, przyszedł czas znowu na zmianę, znowu w kierunku większej firmy, tym razem to była Allegro. Tam już zostałam w obszarze IT, pracowałam w zespole projektowym z programistami. No i w zasadzie przez cały ten czas, czyli od tego momentu, kiedy zaczęłam pracować w Jestresenie, mi cały czas chodziło po głowie, żeby jednak też mieć coś swojego. I wtedy w Żeby gdzieś jednak 2000... ruszyć to ryzyko, tą Tak, ciepłą tak, posadkę dokładnie. opuścić. Dokładnie tak, zawsze chciałam coś stworzyć. Mój tata też zresztą, odkąd ja pamiętam, to zawsze gdzieś tam coś wymyślał, Mhm. zakładał, kombinował. A to jest, I przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale to jest właśnie schemat, który bardzo często się powtarza, że jeżeli gdzieś w rodzinie mieliśmy właśnie kogoś, kto dawał nam ten przykład takiej przedsiębiorczości, tego podejścia takiego przedsiębiorczego, to później właśnie bardzo często się okazuje, że idziemy w te same ślady. tak, to jest coś takiego, że czujesz taką wewnętrzną potrzebę, żeby, żeby coś spróbować. I co? No i wpadłam na ten pomysł właśnie wtedy. No i tak przez pierwsze kilka lat to była taka walka wieczorami, weekendami. Ja pamiętam, że wracałam z pracy, coś tam jadłam, siadałam wieczorem do Mhm. kompa i rozkręcałam to Doc Inclusive. Rozkręcałam wzloty i upadki, wiadomo, jak to w swojej firmie. Mhm. E, Aż pojawił się Józek, czyli mój syn, i to był czas, kiedy można było zwolnić i zastanowić się, co dalej. Mhm. No i pojawiła się taka okazja, żeby właśnie jednocześnie z urlopem wychowawczym mocniej się poświęcić właśnie swojej firmie. No i Okej, no i jesteśmy dzisiaj właśnie tutaj. zróbmy tutaj mały krok wstecz, bo chciałbym właśnie się dowiedzieć, w ogóle pierwsze pytanie bym zadał, czym jest Doc Inclusive? Troszkę już o tym powiedziałaś, ale gdybyś miała dać taką tego esencję, czym to de facto jest? Mi zawsze najłatwiej się o tym mówi, że to jest taki booking albo takie Airbnb, ale idealnie skrojone pod potrzeby osób z psami. Mhm. Czyli dokładnie tak jak na Bookingu czy Airbnb, chcesz wyjechać na wakacje nad morze czy w góry, szukasz takiego noclegu, ale od razu wiesz, czego możesz się spodziewać i gdzie w ogóle ty możesz i chcesz pojechać ze swoim psem. Bo teraz Mhm. w odróżnieniu od tego, jak działają takie standardowe, powiedzmy, portale, które wszyscy znamy i Mhm. korzystamy, w momencie, kiedy chcesz zarezerwować normalnie nocleg, masz psa, wiadomo, masz filtry na tych portalach, akceptujemy zwierzęta, przyjazne psom i tak dalej. Tylko że później odbijasz się od wielu ścian w tym procesie rezerwacyjnym, bo okazuje się, że okej, akceptacja psów jest, ale to na przykład są tylko małe pieski. Czyli jeśli masz Okej, Yorka, to fajnie, możesz sobie jechać gdziekolwiek, ale jak ale już jak masz już mam większego takiego psa, to niekoniecznie. 20-kilogramowego psa, tak jak ja, no to już może być gorzej. A wiesz, są ludzie, którzy mają właśnie po 2 czy po 3 psy różnych ras, które czasami mają gorszą reputację, choć niesłusznie. No i wtedy Mhm. się zaczyna problem. Czy w ogóle z tym psem możesz tam pojechać? Czy nie będzie tak, że pojedziesz na miejsce, a tam jednak nie, bo my tutaj tylko małe pieski.
Więc to jest pierwsza i najważniejsza cecha tych wszystkich miejsc, które są u nas. One muszą w momencie, kiedy dołączają do portalu, zaakceptować, potwierdzić, że akceptują psy, nieważne jaka to rasa, jaki to rozmiar, jaki to wiek, bo te wykluczenia Mhm. się, czy to sierść, czy to włosy, jakby te wykluczenia są naprawdę rozmaite. Mhm. No ale druga rzecz, która nas wyróżnia, to są nasze udogodnienia, które skupiają się na tym, na co ten pies może liczyć w tych swoich Dog Inclusive wakacjach. No i tutaj my zawsze mówimy o tym, że ile piesków, ile właścicieli piesków, tyle potrzeb różnych. Więc każdy jest inny, każdy Nieskończenie potrzebuje wiele czegoś wręcz. innego, dokładnie. I my te wszystkie potrzeby zbieramy w jednym miejscu. Można filtrować u nas noclegi, na przykład, i to jest hit hitów, ogrodzony teren, czyli bierzesz psa, wychodzisz sobie rano na kawkę, na taras, twój pies wybiega na ogródek i niczym się nie martwisz, bo wiesz, że w ogrodzeniu nie ma żadnych dziur, Mhm. że płot jest odpowiednio wysoki, bo też sporo miejsc u nas na portalu opisuje, że na przykład płot ma 1,80 m i A wtedy wiemy, że naprawdę niektóre masz psy potrafią gwarancję. taki płot przeskoczyć. Dokładnie. Mamy miejsca, które akceptują to, że pieski są przyzwyczajone do luksusu w domu i śpią na łóżku. I to jest naprawdę bardzo powszechne. Pewnie każdy, kto ma psa, to przeszedł ten etap, że nie, pies nigdy nie będzie z nami spał, a później 2 miesiące później jednak Ja się nie już walczycie o oszukiwałem. poduszkę. Dokładnie. Ja się nie oszukiwałem, wiedziałem, że od razu będzie spał w łóżku. No to pewnie byłeś jednym z nielicznych. My się trochę trzymaliśmy, ale no nie, jednak to było nie do zrobienia. Więc są miejsca, które otwarcie mówią, okej, psy mogą u nas spać na łóżku, ale prosimy przykryj kocem. I te koce też zapewniają takie miejsca. Więc Okej. faktycznie te obiekty, które są u nas, bardzo często są w ogóle prowadzone przez psiarzy, więc oni doskonale wiedzą, czego pieski potrzebują. Często tam są pakiety powitalne dla psów, miski, legowiska, smaczki, woreczki, ręczniki do łap, jak się pies ubrudzi po spacerze. Wiesz, takie praktyczne rzeczy, bo Mhm. w zasadzie później jak już się jest na miejscu, to bardzo duże rzeczy w stylu idziesz sobie nad rzekę, pies się utapla, jest cały w piachu, w błocie. No okej, ale wracasz, masz czym te łapy przetrzeć, wiesz, że to jest okej i czujesz się po prostu swobodnie, no bo jedziemy na wakacje, tak? Nie chodzi o to, żeby No tak, bo się teraz właśnie przez coraz krępować. większą liczbę osób, rodzin, no pies jest traktowany po prostu jak jeden z pełnoprawnych członków rodziny. Zresztą ten rynek właśnie czy psów, czy dbania o psy, jakiejś różnej formy dbania o te psy, no dynamicznie bardzo rośnie, nie tylko w Polsce zresztą, no ale potwierdza to nawet chociażby powstanie takich firm jak Pet Help, czyli takiego medicoveru dla psów. Coś, co no, kiedyś parę lat dobrych temu raczej nie funkcjonowało, nikt o tym nie myślał. No teraz to już zaczyna być po prostu standardem, że gdzieś o te psy ludzie chcą dbać po prostu jako pełnoprawnych członków rodziny, bez żadnych wykluczeń. Więc rzeczywiście taki portal, gdzie no, mając psa, mogę sobie dokładnie wybrać miejsce, które będzie spełniało moje wszystkie warunki, no rzeczywiście może być czymś ciekawym, rosnącym. Oczywiście, że tak. To jest fajne w ogóle, wiesz, jak się spotykamy tak offline, też czasami z ludźmi, którzy okazują się, że nas znają i na przykład Mhm. ostatnio robiłyśmy z Dominiką, którą pozdrawiam, na pewno będzie słuchała, która opiekuje się cudownie naszym Instagramem, Facebookiem i TikTokiem. Byłyśmy razem w schronisku na Międzynarodowy Dzień Psa. No i tam nagrywałyśmy pieski, sporo różnych osób i okazało się, że właśnie dziewczyna, która tam pracowała, jak się dowiedziała skąd jesteśmy, mówi, jejku, no to wy robicie mi każde wakacje, ja mam 4 psy, no nie ma opcji, żebym pojechała inaczej. To bardzo miłe, to Więc musi to jest być. bardzo To miłe. w tym momencie pewnie czujesz jako właśnie prowadząca ten portal pewne spełnienie. Można byłoby tak to nazwać. No po to robimy. Dokładnie tak. Super. Powiedz mi, ile już twoja firma funkcjonuje na rynku? Dog Inclusive w listopadzie minie nam dokładnie 7 lat od momentu, kiedy strona wystartowała. To jest też miesiąc, kiedy się urodziła Felga, nasz pies, więc taka podwójna rocznica zawsze co roku obchodzimy. Okej. Powiedz mi właśnie, bo pracowałaś w dużych firmach. Pracowałaś właśnie trochę w marketingu, trochę jako product owner czy projekt manager, więc no masz to doświadczenie gdzieś
dookoła, czy budowania takich platform, czy prowadzenia takich platform, czy właśnie jakiejś formy marketingu. Skąd w ogóle się wziął pomysł na tą platformę? Zazwyczaj takie historie się zaczynają tak, że miałam psa i chciałam gdzieś pojechać, Nie miałam a nie problemu. było gdzie. A to jeszcze się zaczęło zanim miałam psa. Bo w momencie jak my z Maćkiem, moim mężem, zaczęliśmy, wiesz, opowiadać w rodzinie, że myślimy, że to wszyscy byli tak, że w ogóle po co wam to, ale co, będziecie jeździć na wakacje i co z tym psem, no co z tym psem? Mhm. Eee, I ja wtedy od razu pomyślałam, no kurczę, no ale co to za problem, tak, żeby wziąć psa ze sobą? No przecież raczej ludzie tak robią i czemu nie? I to myślę, że powinny być bardzo fajne wakacje, jak tego psa mamy, kochamy i chcemy z nim spędzać czas, więc czemu nie? No ale jak zaczęłam się rozglądać, wchodzić gdzieś tam na jakieś grupy na Facebooku, słuchać jak wygląda to u innych osób, no to okazało się, że okej, można, ale to faktycznie nie jest takie super proste. Trochę się trzeba Mhm. naszukać. No i były takie portale, które gdzieś tam tą ideę miejsc przyjaznych psom promowały, ale ja już wtedy jako produktowiec wiedziałam, kurczę, no da się to zrobić lepiej, na pewno da się to zrobić lepiej. I to było to, że ja czułam tą potrzebę, wiedziałam, że rynek też ją potrzebuje i miałam pomysł na produkt. No Mhm. i trochę oszczędności i poszło. Okej, czyli w ogóle nie myślałeś też, żeby wchodzić tutaj w jakieś współpracę, zbierać na to fundusze czy coś, po prostu ruszyłaś z własnymi środkami, bo też zaznaczmy, Tak, że pierwsza wersja tego portalu, produktu, który de facto zbudowałaś, no nie była tym, czym jest teraz, bo obecna wersja, którą możecie zobaczyć na dokinclusive.com, gdzie bardzo serdecznie zapraszamy, żebyście sobie właśnie, jeżeli macie psy, chcieli gdzieś właśnie znaleźć takie obiekty, zobaczyć jak ten portal funkcjonuje, to bardzo serdecznie tam zapraszamy do korzystania. Natomiast ta pierwsza wersja nie była tym, co jest teraz. Szłaś jak prawdziwy founder, Lean Startup Methodology, budujemy jakieś minimum i dopiero wtedy patrzymy, jak to się sprawdza. Jakbyś właśnie o tych początkach mogła trochę opowiedzieć. mm, to sobie nawet, Kamil, nie wyobrażasz, jak wyglądała ta pierwsza wersja. Żałuję, bo znaczy zrobiłam screeny przed majem, czyli zanim odpaliliśmy razem nową wersję do Kinclusive, to tak, screeny mam na pamiątkę. No natomiast ja już wtedy się czułam, tak jak powiedziałam, czułam się tym produktowcem, natomiast niewiele wiedziałam o tym rynku. Teraz z perspektywy Mhm. czasu widzę, jak bardzo mało, no i to jasne, bo zawsze się uczysz. I teraz też codziennie się uczy czegoś nowego, Mhm. ale wtedy, jeszcze wracając do tego, czy nie szukałam inwestorów, nie. Ja właśnie od początku założenie było takie, że chciałabym, żeby to było moje, żebym miała tą niezależność i ten spokój w możliwości rozwijania tego w swoim tempie. Na tym mi Mhm. faktycznie zależało, żeby to było tak po mojemu w 100% i cały czas do tego dążę. Ta pierwsza wersja była taką czystą stroną wizytówkową, Okej. czyli faktycznie była wyszukiwarka, ale w momencie jak się znalazło obiekt, który spełniał nasze kryteria, no to nawet nie było formularza zapytania o wolne terminy. Można było kliknąć w numer telefonu I albo wejść na zadzwonić. stronę. Tak. Więc to był no old school, nawet jak na to, że to było 7 lat temu, to był old school. Później się pojawił formularz taki zapytania o rezerwację, Mhm. czyli można było napisać dzień dobry, czy jest wolny termin na Sylwestra, no i dostawało się odpowiedź dzień dobry, jest albo niestety nie ma. Mhm. No i z mniejszymi lub większymi zmianami tak to właśnie funkcjonowało przez te pierwsze 6 Przepraszam, że lat. wejdę ci tutaj Oczywiście. w Mhm. słowo, ale to, o czym teraz powiedziałaś, świetnie obrazuje, że da się zbudować MVP produktu i to takie bardzo mocno krojone MVP, no bo nie oszukujmy się, platforma bookingowa bez możliwości bookingu, no to brzmi wręcz jak szalony pomysł. To jest bardzo odważny pomysł, bardzo odważne podejście, ale jednak no, gdzieś przez kilka lat udawało ci się to rozwijać, pozyskiwać jakieś kolejne obiekty, kolejne osoby, które chciały z tego korzystać, które właśnie no, miały ten sam lub bardzo podobny problem do twojego właśnie, czyli no, miały gdzieś jakieś te swoje wymagania co do tego, gdzie chcą jechać. I to nie było dla nich problemem, że nie mogą zarezerwować i korzystały z tego formularza, pomimo tego, że to jest teoretycznie bardzo duże utrudnienie.
Mhm. Tak, no dokładnie tak jak mówisz. Wiesz, to zdarzało się wtedy, i cały czas mamy na przykład na rynku nocowanie.pl, które też dopiero od niedawna przechodzi przez tą transformację, ale wtedy te 7 Mhm. lat temu, no to działało mniej więcej podobnie. To też nie było pełnej rezerwacji, tylko właśnie zapytania. E, A, e, a jeśli chodzi o to, dlaczego to zadziałało, no jest ogromna potrzeba. To tylko pokazuje, że potrzeba takich miejsc jest naprawdę ogromna i ludzie, jak faktycznie udawało im się znaleźć domek, gdzie mogą pojechać na przykład na Sylwestrę bez fajerwerków, bo takie miejsca też mamy. Mhm. I wrzesień to jest już fajny czas, żeby się za nimi rozglądać. Mm, Jak udało im się znaleźć miejsce, gdzie jest ogrodzony teren, jest to w środku niczego i wiedzieli, że w Sylwestra tam nikt nie będzie strzelał, no to naprawdę można było wykonać ten telefon, czy napisać to zapytanie, poczekać na odpowiedź, bo, bo jednak i to wciąż jest temat. Takich miejsc jest wciąż za mało, wciąż dużo więcej Mhm. ludzi szuka takich miejsc niż takich miejsc dostępnych jest, więc No potrzeba właśnie, jest ogromna. ale to właśnie potwierdza to, o czym powiedziałem przed chwilą, że jeżeli jest ta determinacja, jest rzeczywiście potrzeba, istnieje, to nawet takie przeszkody nie będą de facto dla użytkowników przeszkodami. To pokazuje tylko, że rzeczywiście to, co robimy, ma sens, udowadnia nam tą potrzebę. Eee, i de facto nie odbiera nam klientów. Więc Marto, też powiedz, jakbyś mogła powiedzieć trochę o tym, jak ty w ogóle pozyskiwałaś na początku tych klientów? Czy to był sam czysty marketing, czy jak w ogóle wyglądał ten proces? To było chodzenie po jakichś grupach na Facebooku, chwalenie się tym? Jak to wyglądało? To pytanie, o których klientów pytasz, bo wiesz, że mamy dwie grupy. Mamy No klientów tak, naszych jasne. właścicieli i gości, czyli rozumiem, że pytasz o psiarzy naszych, którzy Na szukają początku miejsc. pytam o psiarzy, dokładnie. Mhm. Wiesz co, to na początku to był tylko Facebook. To był tylko Okej. profil na Facebooku, który gdzieś tam na początku powoli sama rozkręcałam, później nawiązywałam współpracę z różnymi fajnymi osobami, które miały pomysły, jak tą markę tworzyć. Mhm. Plus od początku się skupiałam na SEO. I te dwie rzeczy przez te lata zbudowały nam naprawdę fajny ruch, fajną bazę użytkowników, którzy nas znają naszą markę. I to był taki początek. My w tym momencie większość naszych użytkowników właśnie to jest organik. No i nasze social media, które idą z duchem czasu i teraz to już nie jest tylko Facebook, ale też właśnie Instagram, TikTok, mamy grupę na Facebooku, gdzie ludzie aktywnie faktycznie poszukują tych miejsc, Wymieniają się tam więc ta opiniami na społeczność. temat obiektów albo coś w ten deseń, bo jestem ciekaw, Tak. jak w ogóle taka grupa funkcjonuje, bo wyobrażam sobie, że to mogą być rzeczywiście tacy mocno zaangażowani użytkownicy już w życie czy twojej platformy, czy może tych obiektów. Może też się widują offline. O spotkaniach offline nie słyszałam, chociaż wiesz, jest mnóstwo wydarzeń w stylu różne obozy z psem sprofilowane, na przykład pod Mhm. pracę wodną, jakieś integracje i tak dalej. No ale ta grupa tak, ta grupa jest bardzo aktywna, to zazwyczaj mamy opinię. Jeśli ktoś trafi na fajne miejsce, to chętnie się tym dzieli, to jest super. Mm, Często ktoś szuka i ma dosyć sprecyzowane kryteria. Często to są jakieś last minuty, że ktoś właśnie się zorientował, że w sumie udało mu się wyrwać urlop, albo często to są obiekty, którym wypadł jakiś termin i właśnie tam próbują znaleźć gości. Więc to jest taka trochę równoległa rzeczywistość naszego portalu Mhm. i może się wydawać, że w sumie grupa nam może zabierać też użytkowników, którzy zamiast na Doc Inclusive rezerwują tam, ale my to traktujemy właśnie jako to miejsce, gdzie ludzie nas poznają i też widzimy, że sporo To osób. wydaje mi się, nawet jeżeli jeden klient czy jakieś pojedyncze osoby zarezerwują sobie poza platformą, bo się właśnie, tak jak powiedziałeś, dogadają z obiektem, bo znajdą coś last minute. Okej, to jest jakaś teoretycznie strata, ale wydaje mi się, że jednak w długiej perspektywie to buduje też większe zaufanie, to buduje większe zaangażowanie, przywiązanie do marki, no bo oni jednak to zrobili na twojej grupie, na grupie Doc Inclusive, więc następnym razem no też skorzystają już prawdopodobnie z portalu, no bo
nie oszukujmy się, taka sytuacja last minute zdarza się pewnie rzadko, a nie, że co chwila, więc no następnym razem już będą też skłonni po prostu skorzystać z portalu, czy może nawet z oferty tego samego obiektu, nie? Pewnie, że tak. Zresztą wiesz, szukanie na grupie, nie wiem, czy próbowałeś kiedyś. Ja w tym roku przerabiałam takie szukanie offline na grupie, jak jechałam z dzieckiem i z moją mamą na wakacje. Nic nam Mhm. się nie udało nigdzie znaleźć, na żadnym portalu, więc trafiłam na grupy. No i słuchaj, bardzo długi proces, bardzo offline'owy, bardzo długi proces, więc wiemy, że osoby, które tam trafiają, często nie znają w ogóle portalu Mhm. wcześniej. No i później się okazuje, kurczę, no szybciej jest po prostu wyklikać sobie filtry, wyszukać i masz, i Zdecydowanie. rezerwujesz i jedziesz. Ja właśnie należę do tych wygodnickich i leniwych, więc ja korzystam tylko i wyłącznie z portali. Nie wiem, czy kiedykolwiek w dorosłym swoim życiu zarezerwowałem coś offline na jakikolwiek wyjazd. Pamiętam, że raz byłem w biurze podróży, ale nie wspominam dobrze tego przeżycia, no bo no, to nie był taki experience, że mogę sobie wszystko dokładnie obejrzeć, tylko tam już też sprzedawanie tego, co im dokładnie pasuje, więc trochę inne podejście. Ale my też jesteśmy przyzwyczajeni trochę do właśnie innych realiów. Więc tych gości pozyskiwałeś na początku głównie z Facebooka. Tam było dużo twojej pracy organicznej, czy inwestowałeś coś w stricte reklamy, czy tutaj pomogło ci twoje doświadczenie ze świata marketingu i po prostu no, udawało ci się tworzyć, nie wiem, czy ciekawy content, czy po prostu szerowałaś oferty, czy jak to wyglądało, twoja właśnie ta początkowa aktywność na Facebooku? Bo zawsze wydaje mi się, że po prostu ten pierwszy okres, i to myślę, że to może być ciekawe dla tych, którzy też planują rozkręcenie jakiejś działalności, ten pierwszy okres, żeby właśnie złapać pierwszą trakcję, ten pierwszy pęd w marketingu, wydaje się być zawsze najtrudniejszy, bo no, te wyniki przychodzą powoli, trzeba dużo cierpliwości, nie jest to takie łatwe, nie każdy po prostu jest w stanie jakby sobie z tym poradzić. Tutaj chyba taka ogólna prawidłowość, która się tyczy wielu rzeczy marketingowych i nie tylko, dużo testowania. Okej? Sprawdzanie, co działa, co nie. To się też w czasie zmieniało, więc ten content też nam ewoluował bardzo. I szczerze Mhm. nie powiem Ci dokładnie, jaki był ten content na samym początku. Na pewno tam było dużo testów, dużo eksperymentów, różnych Mhm. formatów, ale w zasadzie, jak teraz sobie popatrzysz na nasze sociale, to co ludzie doceniają najbardziej, to po prostu są fajne miejsca. I my od zawsze na tym bazowaliśmy, czyli, Czyli de czyli facto pokazywanie. pokazywanie ofert, jakie macie na portalu, jakichś tam Mhm. wyselekcjonowanych, które wam wpadną w oko, które mają ładne zdjęcia, nie wiem, dobry opis i tak dalej. Dokładnie tak. Dokładnie tak. No ludzie Okej. naprawdę tego szukają po prostu, więc No a ty fajnie wtedy jest, de facto fajnie wykonujesz trochę jest, pracę za nich. fajnie jest mieć produkt, którego ludzie po prostu szukają i teraz faktycznie dużo więcej też działamy edukacyjnie i bardziej gdzieś tam idziemy w taki content też trochę bardziej rozrywkowy, szczególnie na Insta i Mhm. TikToku, ale Facebook to są głównie obiekty. To jest głównie oglądanie ładnych, fajnych miejsc, gdzie psy będą miały fajne wakacje. Super. Powiedz mi w takim razie, jak pozyskiwałeś tą drugą stronę, no bo marketplace'y, no wiele osób mówi, że marketplace'y są nie najłatwiejszym biznesem, no bo co było pierwsze, jajko czy kura? Najpierw musisz mieć klientów, czy najpierw musisz mieć klientów, tylko tych biznesowych. No tutaj bardzo ciekawa książka, nie wiem, czy może ją kojarzysz, Cold Start Problem, która właśnie świetnie o tym powiada, jak zaczynały takie platformy marketplace'owe jak Tinder i tak dalej, jak to rozkręcać. Więc powiedz mi, jak pozyskiwałaś właśnie te obiekty i jakbyś później mogła jeszcze nam powiedzieć, od czego właśnie zaczęłaś. Prawdopodobnie od obiektów, no bo tutaj nie mając obiektów, no trudno byłoby pokazać coś gościom. Z drugiej strony, jak nakłonić obiekty, żeby chciały się promować na twojej stronie, która jeszcze nie ma żadnych klientów de facto. O tej książce nie słyszałam, to muszę sobie zapisać i brzmi ciekawie. Pozyskiwanie obiektów to jest temat rzeka. I tu znowu testowanie, wiadomo, ale te początki, no to było siedzenie na słuchawce i gadanie z tymi obiektami po prostu. Mhm. Dużo mojej pracy
dużo opowiadania o tej wizji, no bo faktycznie, tak jak mówisz, to było wejście w coś w ciemno. Natomiast ten koszt wejścia nie był duży, no bo tutaj na początku oni te obiekty nie miały żadnego ryzyka poza poświęceniem czasu, żeby dodać tą ofertę. Mhm. Czyli to nawet nie ty E, je dodawałaś, tylko oni sami musieli siebie Tak, dodać. tak, Okej. tak, I to nie dokładnie. było dla nich problemem. E, Różnie, różnie. No, Tutaj wiesz, na wiele takich pytań mogę odpowiedzieć, to zależy, albo różnie, zależy od obiektu, ale gdzieś tam ta baza zaczęła powolutku sobie rosnąć. No i wiesz, początki są takie, że ja byłam szczęśliwa z każdego obiektu i faktycznie te obiekty, które dołączyły do nas na początku, sporo z nich jest aż do tej pory. mhm. No i to jest taki największy sentyment do tych pierwszych, z którymi faktycznie mam do dzisiaj dobry kontakt, znamy się z imienia i zresztą odwiedziłam też sporo z tych miejsc, które są u nas w bazie, więc też Mhm. często się znamy osobiście. E, No więc tak, to były takie początki bardzo, bardzo mocno startupowo-garażowe. Po prostu siedziałam i Okej. dzwoniłam. Pamiętasz, po jakim czasie złapałaś pierwszą setkę obiektów? Nie, niestety nie Nie. pamiętam takiej statystyki, ale tak teraz myślę, że chyba muszę taki licznik na 1000 ustawić, bo to taki kolejny próg. I Będziemy wtedy sobie trzymać bardzo zapiszę w mocno kalendarzu. kciuki, bo No. to będzie bardzo ciekawe. Powiedz mi, no bo teraz już prowadzisz firmę 7 lat. Firma ma już trakcję, więc są i przychody, są i klienci i tak dalej. Jakie rady dałabyś sobie czy osobom, które by chciały startować z czymś własnym? Jakbyś miała dać rady sobie sprzed 7 lat, kiedy startowałaś ten biznes, to co by to było de facto? Oj, myślałam o tym nieraz, wiesz, i to jest w ogóle ciekawy eksperyment myślowy, bo pewnie jakbym mogła teraz sobie dać tą radę mi sprzed 7 lat, to bym powiedziała, rób od razu tak, jak jest teraz, nie? Jakby weź trochę więcej kasy, pożycz od znajomych, od rodziców i rób, bo to wyjdzie, no ale wtedy Mhm. tego nie wiesz. To jest duże E, ryzyko. Wtedy też nie było takiej technologii jak teraz, więc pewnie zrobienie czegoś takiego byłoby, zakładam, trudniejsze. Myślę sobie teraz, no fajnie by było od razu już mieć taki produkt, tak? Ale się nie da, Mhm. więc jeśli się nie da i jeśli jest ta niewiadoma, e, to z drugiej strony, jakbym miała dać tą radę sobie czy innym osobom, to bym powiedziała, rób po trochu i testuj, i Mhm. sprawdzaj, Jak chcemy zjeść słonia, to po kawałku. dokładnie, i sprawdzaj, z czego jest kasa po prostu, bo tak jak myślę o sobie sprzed tych kilku lat, no to dużo było ideałów, a mało Mhm. było właśnie liczenia, więc Mało tutaj biznesu. dokładnie tak. No właśnie, bo jakbyś mogła się z nami podzielić tym, jak portal, który jest portalem bookingowym, bez możliwości bookingu na początku, to jak ten portal miał zarabiać? Jak on de facto E, zarabiał? To był model abonamentowy. To była subskrypcja za obecność na portalu. Mhm. E, I więc coś tam zarabiał ten portal. Mhm. Natomiast wiesz, to przełożenie było takie, że były miejsca, które miały dosłownie cały sezon, całe sezony letnie obłożone gośćmi z Dock Inclusive, no a płaciły Mhm. jedną ryczałtową opłatę, więc to przełożenie na efekty z naszej promocji było na naszą niekorzyść. Także on Mhm. zarabiał, no ale wiadomo, ten potencjał gdzieś tam cały czas był. Uciekał. No właśnie, ale czy ta opcja, ta abonamentowa, ona była wprowadzana już od samego początku istnienia portalu, czy też dopiero jak zapaliście jakąś trakcję w użytkownikach? Wiesz co, ona była założona, ale my od początku mieliśmy darmowy okres próbny. Okej. I manewrowaliśmy sobie okresami tego okresu próbnego, w zależności od tego, ile czasu, w jakim momencie, ile trzeba było czekać na te efekty, żeby zmaksymalizować to prawdopodobieństwo, że ktoś ten abonament wykupi. Okej, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, czyli de facto musiałaś być uzbrojona w bardzo dużą cierpliwość, zanim gdzieś de facto ten portal mógł złapać taką trakcję, gdzie rzeczywiście obiekty zaczęły widzieć efekty tego, że są na waszym portalu, że to stamtąd przychodzą klienci, no bo nie oszukujmy się, klienci też bardzo często nie mówią skąd przychodzą, po prostu dzwonią, cześć, chcę zarezerwować obiekt
i that's it. I nie do końca wiadomo, skąd oni pochodzą, więc to wyobrażam sobie też nie było takie łatwe może na początku. Tak, wiesz, później wprowadziliśmy ten formularz zapytania o rezerwację, więc już było Mhm, wiadomo i to zrobiliśmy stosunkowo szybko. Ta cierpliwość, to jakby przez te pierwsze lata to była moja, tak jak mówiłam, wieczorna, weekendowa praca, więc ja nie miałam taki komfort, mhm, że to mogło sobie iść właśnie tak powoli i ja miałam tą cierpliwość. Wiedziałam, że to okej. rośnie i wiedziałam, że kiedyś przyjdzie czas, kiedy będę mogła się tym zająć na poważnie, a w Mhm. tym czasie budowała się ta społeczność z roku na rok, rozwijaliśmy sobie to powoli Czyli de no facto i to taki była, można. i to była ta droga, którą wybrałam po prostu, że właśnie zamiast tego, żeby zainwestować coś dużo i wziąć to ryzyko e, i być taka skoncentrowana na tym, żeby to jak najszybciej się zwróciło, no to wybrałam tą drogę taką bezpieczną, wolną, gdzieś tam, gdzie to było zawsze gdzieś obok. No właśnie, czyli taki, można byłoby to nazwać takim weekendowym bootstrappingiem. De facto miałaś bezpieczną pracę na etacie, gdzie też mogłaś się realizować, robić swoje, ale no miałaś też gdzieś tam wieczorami czy w weekendy na tyle czasu, żeby tego typu portal móc sobie zbudować, czy go w jakikolwiek sposób obsługiwać i powoli organicznie rozwijać, aż złapie pewien rozmiar, który ci już powoli po prostu pozwoli z tego etatu odejść i zająć się de facto tylko i wyłącznie tą działalnością. Piękne podsumowanie, dokładnie tak. Super. Powiedz mi, bo pracowałeś w dużych firmach też, więc tam pracowałeś pewnie też, nie wiem na ile tam miałaś kontakt właśnie czy z marketingiem B2C. To nie jest łatwy marketing, szczególnie właśnie w takich bardziej niszowych rzeczach. No oczywiście pewnie go też bardziej czujesz, bo sama jesteś jakby trochę swoim targetem, więc wiesz, czego ci ludzie potrzebują, jak oni funkcjonują, co jest dla nich istotne. Mm, Ale jak wygląda ta komunikacja właśnie na co dzień? Czy tutaj, jak chcesz do nich trafiać, na co zwracasz szczególną uwagę w tej komunikacji, kiedy chcesz do tych ludzi dotrzeć? No bo wyobrażam sobie, że teraz w marketing inwestujesz pewnie coraz mocniej, żeby łapać coraz większą trakcję, więc ten rynek wydaje mi się też jest szeroki. Oczywiście ja może teraz trochę to spłaszczyłem, że no to jest jakiś jeden target, ale ten target ludzi z psami pewnie też jest podzielony na bardzo wiele różnych typów psiarzy. Tak, tak, oczywiście. To grupy, które w ogóle wyjeżdżają z psami, można te segmenty wyróżnić wiele tak naprawdę różnych takich person. To może być singielka, która wyjeżdża ze swoim psem i łazi po górach przez cały tydzień. Mhm. To może być rodzina z dzieckiem, która właśnie ma psa i potrzebują chillu nad morzem i ogrodzonego ogródka. To może być para, która chce sobie wyjechać ze swoim psem na weekend i każda z takiej grup ma inne potrzeby. My tą komunikację staramy się prowadzić jak najbardziej bezpośrednio i w takiej formie, że po prostu znamy Was i wiemy, czego potrzebujecie. Jakkolwiek by to nie brzmiało bardzo ogólnie, ale tak jak mówisz, ja mam psa Dominika, która prowadzi świetnie nasze sociale, też ma samojedkę Miję i ona czuje ten humor, bo to też jest Mhm. w ogóle osobny temat, humor psich żartów i psich memów, więc to jest zupełnie inny Tak, ludzie uniwersum nie i mający psa nie do końca go zrozumieją, to prawda. dokładnie, Zgadzam się dokładnie z tym. tak. Super. Miałaś jakieś niecodzienne sytuacje z klientami czy albo z obiektami? Jakieś ciekawe historie, którymi chciałabyś się podzielić? Wiesz co, jak mnie o to zapytałeś, dosłownie 2 dni temu dodało się nowe miejsce do nas do bazy. No i w opisie, w opisie pan napisał, że zapraszają małe zwierzęta. No więc ja od razu się z nim kontaktuję, że no ale że tutaj Co chodzi z o to, że dogami właśnie niemieckimi? że właśnie każde psy, to niezależnie od tego, czy małe, czy duże,
A pan wtedy mówi, że ale nie, to psy to oczywiście to każdy, tylko mi chodzi o to, żeby ktoś z koniem na przykład nie przyjechał. Więc to już jest ten poziom otwartości na zwierzęta, że psy okej, Okej, no byle z nie koniem, koń. rozumiem. Z koniem byłoby też, wydaje mi się, trochę ciężko, ale no tak, no to rzeczywiście to już nie jest małe zwierzę, tylko chyba, że kucyk. No ale kucyk to z drugiej strony też nie koni prawdopodobnie. No. Super. Marto, jakbyś mogła mi powiedzieć, bo chciałbym przejść trochę pogadać teraz o platformie, którą masz obecnie. Na co ona de facto pozwala? Może ty chcesz odpowiedzieć, bo przecież znasz ją bardzo dobrze. A ja znam bardzo dobrze, E, ale chciałbym usłyszeć to twoimi słowami. Dobra, to powiedzieliśmy już o tym, jak to wyglądało te 7 lat temu i te 3 lata temu. Po co w ogóle było to całe zamieszanie? O, i to jest świetne rozpoczęcie, no. Po co mi to było, Kamil? Więc no tak jak już sobie powiedzieliśmy, no to chodzi o to, żeby faktycznie można było zarezerwować na tej stronie i w maju, kiedy odpaliliśmy, właśnie wiesz co, złapałam się, że ja tak dobrze pamiętałam tą datę, a teraz już zapomniałam, który był to dokładnie maja. 16 czy 21? Teraz tak myślę, Ja kurczę, też tak. szczerze mówiąc nie No, pamiętam. to był duży dzień. I w każdym razie od tego któregoś maja można już normalnie wejść na stronę dokinclusive.com, znaleźć nocleg, kliknąć rezerwuj, zapłacić online jakąkolwiek metodą płatności i tyle. I mieć zarezerwowane wakacje z psem. I o to chodziło. To tak w skrócie. Chodziło o to, żeby ktoś nie musiał wysyłać 50 różnych zapytań o to, czy jest miejsce na Sylwestra, czy nie, tylko żeby mógł jak na 2024 rok przystało przefiltrować sobie te obiekty po dostępnych miejscach, szybko dokończyć proces i już. To oczywiście jest bardzo skrótowo, bo wiąże się z tym mnóstwo różnych funkcjonalności, które musiały obudować tą Mhm. nową platformę. I tutaj od razu mi przychodzi na myśl pewnie jedna z większych rzeczy, którą mamy, czyli kalendarz, który z jednej strony się wyświetla takim użytkownikom, którzy szukają noclegu, no ale z drugiej strony za tym stoi cały moduł zarządzania tym kalendarzem po stronie właściciela, Mhm. synchronizację z różnymi kanałami, no bo w tych czasach to nie ma tutaj miejsca i czasu na to, żeby ktoś ręcznie aktualizował dostępne terminy, więc to musi być wszystko zsynchronizowane, automatyczne i w zasadzie bezobsługowe. No i na tym ta praca polegała. Te kilka miesięcy naszego projektu to było z jednej strony stworzenie takiego portalu, który byłby piękny, to po pierwsze, Mhm. wygodny dla osób, które szukają noclegu, a z drugiej strony, żeby był ultra łatwy w zarządzaniu dla właścicieli obiektów i miał te wszystkie funkcjonalności, których oni potrzebują, żeby łatwo zarządzać DocInclusive jako jednym z wielu kanałów, które mają. No właśnie, wydaje się, że to się udało osiągnąć. Tym bardziej, że też właśnie sama masz doświadczenie właśnie w projektowaniu gdzieś tam tego user experience'u. Bo pierwsze opinie, które spłynęły, czy właśnie od właścicieli, no były takie, że ten proces onboardingu, który no powiedzmy sobie szczerze, obecnie na platformie jest całkiem spory, bo tam tych informacji o samym obiekcie można dostać sporo, to stwierdzili, że to jest mega proste i intuicyjne. Co się bardzo rzadko zdarza w takim przypadku. Tak, dokładnie. To pamiętam takie komentarze, że właściciele pisali, no jestem pozytywnie zaskoczony, no bo oczywiście wiesz, to była zmiana, to była ogromna zmiana, zawsze zmiana Mhm. to budzi jakiś opór i no wiadomo, były różne historie i różne gdzieś tam przygody po drodze, ale ostatecznie jak już przechodzili przez ten onboarding na nowym serwisie. Tutaj też trzeba dodać, że przecież trzeba było zrobić migrację, przerzucić te wszystkie dane ze starego systemu, ale gdzieś tam tak czy inaczej właściciele przechodzili przez ten nowy system przy zmianie tej strony. No to tak, to faktycznie były te głosy, że to po prostu jest przyjemne, proste i nie mają żadnych pytań. No i o to chodziło. Dokładnie. Powiedz mi, bo
ten proces jednak trochę u Ciebie trwał, zanim zdecydowałaś się na postawienie właśnie nowego portalu z tymi wszystkimi funkcjonalnościami. Z czego to wynikało? Eee, Z tego, że to była rzecz, której nie można było już tak kawałek po kawałku dobudowywać. Bo gdyby można Mhm, było dalej to sobie dziubdziać powolutku, to bardzo możliwe, żebym dalej to tak dokładała. mhm, Ale w pewnym momencie jest jakby siedziałam i myślałam i nawet zrobiliśmy na tym starym systemie podejście do takiej mhm, implementacji prostego kalendarza. Ale później jak się okazało, kurczę, z takim jednym małym modułem to już jest tyle właśnie pracy i rozkminy, mhm. a to jeszcze nie będzie wszystko, to będzie dopiero po prostu Początek góry początek. lodowej. To wtedy stwierdziłam, kurczę, no nie, chyba już się nie da po prostu teraz. Mhm, I albo zupełnie oramy to, co jest, i nadbudowujemy na tym, albo w ogóle szukam czegoś nowego. No i wtedy zaczęłam szukać. I wtedy to też nie było tak, że podjęłam decyzję już, tylko oczywiście myślałam o tym od dawna i zastanawiałam się, ale jak, ale w mhm, zasadzie jak do tego podejść, no bo to ogromny projekt. I mi się bardzo długo to wydawało w ogóle niemożliwe, żeby przy tym moim założeniu, że ja sama i że tak bym mhm, chciała tą niezależność utrzymać, że w ogóle to zrobię. I bardzo długo myślałam, no nie, to chyba nie, to może kiedyś, mhm. ale, no ale w końcu przyszedł taki dzień, kiedy stwierdziłam, nie, no jakby muszę to zrobić, bo to po prostu trzeba. Nie ma na co czekać. Dokładnie. Powiedz mi w takim razie, no bo tak jak mówisz, no ten proces trochę trwał, więc też szukałaś, tak jak mówisz, w jaki sposób do tego w ogóle podejść, w jaki sposób to zrobić, no bo w tym gdzieś tam tradycyjnym podejściu, w którym pierwszy portal był zbudowany na WordPressie i tam też rozwijany, to trafiłaś gdzieś na ten no-code, który jak rozumiem. Czy to tego Mhm. intencjonalnie szukałaś, czy gdzieś o tym zasłyszałaś, jak to wyglądało? To była długa i pokrętna droga. Stary portal nie był na WordPressie, to był customowy portal Okej. zbudowany na PHP, ale dużo tam rzeczy już wymagało aktualizacji takiej właśnie ręcznej pracy, Mhm. więc gdzieś tam jak już zaczęłam sobie szacować, ile taka moja wizja by kosztowała w takim customowym podejściu, no to się okazało, że no nie. E, I to wzbudziło we mnie po prostu taką, e, może nie frustrację, ale może taką niezgodę na zasadzie, kurczę, jakie to jest niesprawiedliwe, że jak ktoś ma po Mhm. prostu sklep internetowy, to może sobie wybrać tu Shopify, tu e-commerce, tu Mhm. cokolwiek. I zaczęłam myśleć, kurczę, no dlaczego nie ma czegoś takiego, jakby to, rozumiem, że to jest złożony produkt, ale Mhm. czy aż tak, czy aż tak naprawdę, żeby trzeba to było pisać zupełnie od zera? No i zaczęłam szukać, czy jest coś takiego w ogóle gotowego, co ja bym mogła bardziej w formie takiej sasowej do mnie dostosować. No i Mhm. gdzieś tam pojawił się jeden produkt, który z drugiego końca świata, który faktycznie to był produkt dostosowany do takich biznesów jak mój. No ale tam trochę rzeczy jednak się nie spięło. No i już miałam tak, że kurczę, no musi być coś jeszcze, żeby to nie było aż tak Jak już skomplikowane. zaczęłam kopać, to muszę się dokopać. Dokładnie. No i wtedy trafiłam na stronę Babla. Nie wiem, wiesz co, to pewnie było jakieś jedno zapytanie w SEO, gdzie się Bubble dobrze spozycjonował. No i na to trafiłam i oni tam chyba mieli jakiś nawet case, że tam możesz zbudować stronę jak Airbnb. Tak, bo oni na swojej stronie mają właśnie takie mini przykłady tego, jak zbudować Duolingo, jak zbudować klona Facebooka, jak zbudować klona tego czy tamtego. Właśnie dzięki temu się pozycjonują pod różnymi sasami, które de facto na ich platformę można budować, co wydaje się być dobrym ruchem, jak widać. No to podziałało. No i wtedy patrzę, no jejku, no idealne, no właśnie o to chodzi, coś takiego. Eee, I co potem? No potem trafiłam na tą podstronę w Bablu, gdzie są różne agencje, przejrzałam ich sporo i między innymi trafiłam na was.
Okej, czyli to był taki, bym powiedział, proces, bym powiedział, mocno standardowy, tak? Przeważnie, kiedy szukamy jakiejś informacji, dostawcy czy czegokolwiek innego, zaczynamy de facto od Google'a. Powiedz mi, jak ty ze swojej perspektywy wspominasz w ogóle przygotowania do pracy nad tą nową platformą? Bo ty już miałeś całkiem mocno sprecyzowany pomysł, kiedy do nas trafiłaś na to, co chcesz zrobić. Zastanawiam się, co ja miałam, jak do was przyszłam. Tak, chyba miałam taką specyfikację rozpisaną już, ale widzisz, to wtedy się wydawało, że to jest konkretne, a później jak zaczęliśmy wchodzić, no to wiadomo. Ale tak, 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 jak tak, zaczęliśmy bo że warsztatować, zadawać pytania, okazało się, okej, no to co wtedy, a co wtedy, a co wtedy? No bo to już de facto klasyk. tutaj wyzwaniem, które właśnie chciałbym, żebyś o nim trochę opowiedziała, no bo przechodziłaś już przez te procesy, to już nie była budowa MVP de facto. Bo MVP to już miałeś za sobą. Sprawdzone, zwalidowane, gdzie są klienci, gdzie są obiekty. Teraz już chciałeś zbudować portal, pełnoprawny portal, nie MVP tego portalu. Oczywiście jakąś jego pierwszą wersję, znowu to można powiedzieć, że to jest MVP już tego docelowego dużego portalu, jakaś jego jedna z pierwszych wersji, no ale nadal to jest już kawał platformy funkcjonującej, gdzie no from day one, kiedy go uruchomiliśmy, od razu było tam no, mnóstwo klientów, domena przepięta, wszystkie obiekty, klienci, użytkownicy i tak dalej, więc jak to wyglądało z twojej perspektywy właśnie? Mm, No, jak o tym tak powiedziałeś, to grube to było. A jak wyglądało przygotowanie, tak? To było to Mhm, twoje pierwsze pytanie. Wiesz co, no dużo researchu i benchmarkowania się do innych portali, do tego, co ja chcę, co to musi mieć, rozmów z właścicielami też, no bo wiadomo, bo jakby to nie mogło ruszyć bez tego, żebym porozmawiała z nimi, co to w ogóle ma mieć, jakby co musi być. No i mhm, wtedy powstawała ta lista funkcjonalności, które po prostu wiedzieliśmy, że być musiały. Więc dużo nauki, dużo przechodzenia przez wiele różnych procesów, e, konsultacji też z różnymi osobami z branży, które gdzieś tam dotykały tych różnych systemów. I powoli to się układało w jeden kawałek. dokładnie, bo tam po drodze sobie wiele rzeczy iterowaliśmy de facto. Wiemy, że najważniejsze z Twojej perspektywy też no było to, żeby ten proces przejścia z jednej platformy na drugą był oczywiście jak najbardziej płynny. Też chciałbym pogadać trochę o funkcjach, które były dla Ciebie najważniejsze, tylko zanim do tego dojdziemy, jaki był w ogóle, chciałbym, żebyś opowiedziała troszkę innym founderom, jaki był po Twojej stronie proces decyzyjny wyboru wykonawcy samego? Co dla Ciebie było tutaj najważniejsze, kiedy tego wykonawcę wybierałaś? Bo wcześniej pracowałaś już z kimś, więc też kogoś wybrałaś na podstawie jakiegoś Matrixa. Tutaj znowu podejmowałaś tą decyzję trochę jakby na nowo, więc co w tych procesach zawsze było dla Ciebie najważniejsze, jeżeli chodzi o wybór wykonawcy tego? Hmm, Nie wiem, czy była jedna taka rzecz, wiesz? To zawsze jest, tak jak mówisz, jakaś tam macierz, wiadomo, ceny. To Mhm, musi się zgadzać, no bo był jakiś budżet i nie mogłam go przekroczyć, chociaż wiadomo, jak jest z budżetami. E, Zaufanie i to, że czułam, że okej, tak się z wami rozmawia, że czułam, że ten zespół dowiezie po prostu, bo wiesz, mhm, różne są projekty i różne rzeczy się zdarzają, więc tutaj no, musiałam mieć pewność, że jak to robię, to musi, musi być mm, zrobione na koniec dnia. musi być zrobione tak, jak ja chcę, w takim czasie, jak ja chcę i Mhm. potrzebuję. I tutaj gdzieś to zaufanie miałam do Was po prostu. Mhm, To było ważne. Cały zespół. To na pewno to też było fajne, że się poznaliśmy jeszcze zanim zaczęliśmy, zanim podpisaliśmy cokolwiek, mhm. to też to zaufanie na pewno pomogło zbudować. No i gdzieś tam jakość, to chyba oczywiste, że każdy patrzy na case studies, na stronie, w ogóle na swoją stronę i tak dalej. Mhm. No i to też jest super istotne. No i zawsze to też gdzieś jest jakaś tam doza intuicji, nie?
No jak tak, rozmawiasz z różnymi ludźmi. de facto tak. Powiedz, czy ty się benchmarkowałaś w ogóle z tym, co chciałaś zbudować za pomocą właśnie tego no-code'u, gdzie tam już miałeś jakiś swój brief przygotowany, czy benchmarkowałaś to z tradycyjnym podejściem? Tak, tak. Wiesz co, benchmarkowałam, tylko może nie tak dokładnie 1:1, ale No bardziej takie wiadomo, fragmenty rozwiązania, ale no to, to by się nie udało tradycyjnie w tym budżecie, który miałam wtedy. jasne, Więc to była rozumiem. decyzja na zasadzie robimy no-codem albo czekam jeszcze i zbieram dalej kasę. Okej, rozumiem. Powiedz mi, na jakich funkcjonalnościach ci najbardziej zależało z tej nowej platformy? Rozumiem, że na Bookingu to oczywiście jest oczywiste ze strony użytkownika, tak, tego końcowego, który rezerwuje te obiekty, że on może przez ten proces przejść samodzielnie i ten obiekt zarezerwować, ale czy były jeszcze jakieś inne funkcjonalności, które tutaj w przypadku tej platformy z twojej perspektywy były mega istotne, że one po prostu muszą być i bez nich się nie obejdziesz? Wyszukiwarka, to wiadomo. Mhm. To jeszcze krok wcześniej przed rezerwacją. No i cały panel dla właściciela. To było tak naprawdę duży kawałek złożony z wielu różnych podmodułów, ale to była jedna rzecz, która musiała być praktycznie w całości, bez żadnych podziałów na etapy, na MVP i tak dalej. No bo Mhm. gospodarze, tak jak mówiłeś, od dnia numer 1 już zaczynały wpływać rezerwacje, więc oni musieli ustawić dokładnie wszystko tak, jak potrzebowali, czyli dokładnie cenniki, kalendarze, opisy, wszystkie szczegóły, no bo to jest oferta na pobyt. Muszą tam Mhm. być wszystkie elementy, więc raczej nawet nie było takiego dylematu, tak jak często jest przy budowie produktów, że nie wiem, a to możemy teraz, a to możemy tam trochę później. No wiadomo, z czegoś trzeba było zrezygnować i przełożyć na później, ale bardzo duże rzeczy to były must od Okej, pierwszego no bo dnia. de facto teraz ten portal jest takim self-service portal. Ty możesz tam ingerować jako administrator, oczywiście możesz tam wesprzeć czy użytkowników obiektów, czy użytkowników końcowych, ale de facto, jeżeli tam nie ma żadnych błędów czy tego typu rzeczy, to i obiekty zarządzają same sobą, i użytkownicy zarządzają sami sobą i tymi rezerwacjami. Ty de facto nie musisz tego w żaden sposób dotykać, co też pewnie z jakiejś perspektywy odejmuje ci bardzo dużo pracy, no bo możemy sobie wyobrazić, że przy jakiejś tam masie użytkowników, gdybyś miała im pomagać, no to nie dałabyś rady po prostu, najzwyczajniej w Mm. świecie. No nie, nie ma opcji. No, wiesz, wiadomo, zawsze się zdarzają edge case'y i różne pytania o proces i tak dalej, ale tak, no z założenia i tak to w praktyce działa, że 99% rezerwacji jest po prostu idzie. Super. Ja jeszcze chciałem Ci zadać jedno pytanie a propos właśnie samej platformy, technologii, bo wiesz, bardzo często pojawiają się opinie tego typu, no-code to, no-code tamto i to się nie skaluje, to jest dobre dla zabawki i tak dalej. Powiedz, czy ta platforma już stoi kilka dobrych miesięcy, obsługuje pewien ruch, obsługuje tych gospodarzy. Czy kiedykolwiek z Twojej perspektywy, ty zauważyłaś jakieś różnice między tym, co jest zbudowane właśnie za pomocą tej technologii naszej naukodowej, pomiędzy tym, co miałeś wcześniej, co było zbudowane w sposób tradycyjny, albo może czy obiekty, czy użytkownicy wracali do ciebie z jakimiś opiniami, że coś im się nie podoba, że coś jest nie takie i że to po prostu czuć z dala, że to jest no-code, a nie tradycyjne podejście. Nie, nie, nikt w ogóle, przecież nikt nie wie, co to jest no-code, kto tam jest na Doc To Inclusive, prawda. więc nie, absolutnie nie. To też było faktycznie, ja się zastanawiałam nad tym, jak w ogóle zgłębiałam ten temat to, żeby nie było, widziałam różne realizacje no-codowe, gdzie czuć było, że coś kurczę tam Mhm. nie do końca, ale po Doc Inclusive absolutnie nie. Przerabiamy 30-40 tysięcy użytkowników miesięcznie i nic się nie dzieje. Zresztą, kto słucha, to może wejść i zobaczyć, jak to wygląda. To myślę, że jest najlepszy dowód na to, że to się broni.
To prawda. To prawda, super. Ty planujesz dalej rozwijać tę platformę o kolejne funkcjonalności? No wiadomo, pewnie, że tak. Czy masz coś, jakiś kierunek wyznaczony przez siebie, w którą stronę chcesz z tym portalem pójść? Ale mówię już tak nawet bardziej przyszłościowo, nie mówię w Mm. perspektywie nawet kilku miesięcy, tylko w przypadku nawet kilku lat, w którą stronę chcesz iść. Czy chcesz to jeszcze bardziej rozwijać, nie wiem, o kolejne segmenty klientów, czy może planujesz wyjść za granicę, czy powiedziałem, że za granicą na pewno też psiarze mają podobny problem i tych obiektów może być bardzo, bardzo wiele, więc pytanie, jak ty właśnie to postrzegasz w ogóle ze swojej perspektywy, w perspektywie czasu? Wiesz co, to w sumie z takich różnych perspektyw czasu pewnie taka najbardziej krótkoterminowa, no to teraz brakuje nam najbardziej opinii użytkowników o Mhm. noclegach. To jest coś, co na pewno bym chciała w takim najkrótszym terminie dołożyć i będziemy nad tym pracować. W średnio długim, w średnio dłuższej perspektywie, no to jest skalowanie, wiadomo, teraz myślę, że skalowanie ogólnie to jest ten temat. Bardzo dużo jeszcze mamy do zrobienia w Polsce. Mhm. Wciąż i dużo osób z psami jeszcze nas nie zna i dużo obiektów jeszcze nas nie zna, więc tutaj też po to jest ta platforma i czekałam z tym skalowaniem na to, żeby właśnie opłacało się to skalować i to jest ten moment. A za granicą oczywiście to nazwa Doc Inclusive od początku właśnie miała być Na międzynarodowa, więc domenie.com. na domenie.com, więc właśnie taki jest plan. No i mam nadzieję, że jak najszybciej będzie można w to uderzyć, bo ludzie z psami w ogóle dużo jeżdżą za granicę. To mi się zawsze tak wydawało, bo my zawsze woleliśmy jakieś krótsze dystanse, takie Mhm. 4 godziny od domu max, ale jak ostatnio pytaliśmy się właśnie ludzi na naszej grupie wakacje z psem, no to sporo osób podróżuje za granicę i wiadomo, że w ogóle nie wiem, Czechy, Słowacja to są super kraje, jeśli chodzi o szlaki górskie z psami, ale też czy Niemcy, czy Austria, ale też dalej Chorwacja, Włochy. Naprawdę ludzie jeżdżą bardzo dużo, a no nie ma takiego portalu, który by tak w całej Europie działał, żeby to było faktycznie międzynarodowe, więc trzymaj kciuki. Więc my bardzo mocno trzymamy kciuki, żebyś była pierwszym i jedynym. To wtedy już w ogóle byłoby Blue Ocean Strategy. Powiedz mi, jakie przed wami jako firmą teraz stoją największe takie wyzwania biznesowe, z którymi się, czy nie wiem, może mierzycie, czy pod kątem ekspansji, czy właśnie samego rozwoju? To ta baza, to o czym już mówiłam dzisiaj wcześniej, że ten, też o tym wspominałeś, że to jest zawsze jajko czy kura, tak? Zawsze jest ta nierównowaga w marketplace'ach i my Mhm. teraz jesteśmy po tej stronie, że szukamy miejsc, więc jeśli ktoś nas teraz słucha, kto wynajmuje domek przyjazny psom, to zapraszamy na Doc Inclusive, Tak, w bo opisie naprawdę filmu podamy wszystkie linki, żeby było łatwo znaleźć, żeby nie trzeba było szukać. Bo naprawdę te miejsca się rozchodzą jak ciepłe bułeczki. No w wakacje to był szał, teraz już mamy początek września, a ludzie już zaczynają rezerwować majówkę i wakacje w przyszłym roku. Takie to jest zapotrzebowanie, Czy więc jest aż z takim wyprzedzeniem, mhm. prawie 3/4 roku, a ludzie już rezerwują kolejne rzeczy, więc de facto, no właśnie, bo teraz wracamy chwilkę do obiektów. Jak ty w ogóle postrzegasz ten rynek? No bo zaczyna się coraz więcej mówić też o jakichś regulacjach ograniczających w ogóle ten rynek wynajmu mieszkań. Czy to właśnie przeważnie mówi się o tym gdzieś na zachodzie, w dużych miastach, gdzie rzeczywiście te centra tych stolic, czy każdego większego miasta zostały po prostu przejęte przez wynajmujących i tam prawie już nikt nie mieszka tak na co dzień. Mówi się o jakichś regulacjach, żeby to ograniczyć, czy w ogóle zakazać. Jak ty na to patrzysz? Czy to może być jakimś zagrożeniem też dla was? No bo jednak z tego, co ja się orientuję, jak przeglądam sobie waszą ofertę, no to jednak chyba raczej większość obiektów to nie są jakieś tam obiekty właśnie w miastach czy tego typu rzeczach, tylko to są raczej właśnie takie obiekty w takich bardzo fajnych miejscach, czy nad jeziorem, czy w górach, gdzie no raczej z takim city breakiem to za wiele nie ma wspólnego, tylko właśnie już z takim prawdziwym, fajnym wyjazdem.
Tak, no wiesz, to o czym mówisz, no to właśnie miasta i walka z rosnącymi czynszami, to gdzieś zupełnie jest poza nami, bo u nas jest ten ruch w drugą stronę. To ludzie z miasta wyjeżdżają sobie Mhm. poza, żeby pożyć sobie przez tydzień tak, jakbyś żył w domu z ogródkiem ze swoim psem. Więc im dalej w dzicz, tym lepiej. Okej, super. Powiedz mi jeszcze tak na koniec trochę naszej rozmowy, bo zmierzamy powoli do końca. E, Jaka jest Twoja recepta na znalezienie właśnie balansu? No bo jesteś mamą, prowadzisz biznes, no to są bardzo ciężkie rzeczy, bardzo też wymagające rzeczy, więc jaka jest Twoja recepta na to, żeby znaleźć gdzieś ten balans pomiędzy jednym a drugim? Hmm. Cały czas szukam, Jak każdy z nas. ale tak serio to wsparcie na pewno. Yy, Pozdrawiam męża, mamę i żłobek. Zapewne musiał E, mieć bardzo dużo cierpliwości. Tak, bez tego byłoby ciężko. Przepraszam też teściów, bo w momencie, kiedy odpaliliśmy Doc Inclusive, mąż miał weekend w pracy, no to przyjechał do nas teść i był cały weekend z młodym, także no bez tego by nie dało rady, bo to jest cały czas żonglowanie między dwoma bardzo intensywnymi obowiązkami i swój biznes i macierzyństwo to dużo jest podobieństw, bo to i emocje, i czas, i intensywność tego. E, I powiedziałabym też, uczę się tego cały czas, że jednak nie wszystko się da naraz i te priorytety, priorytetyzacja i skupienie się na tym, co teraz jest najważniejsze, gdzieś tam to planowanie długoterminowe, no bez tego też byłoby ciężko. Też pewnie te dwie rzeczy. Okej, masz jakieś sposoby, które ci pomagają, nie wiem, zrelaksować się, wyciszyć właśnie, odciąć trochę od tego pędu dookoła myślenia tylko o firmie, żeby właśnie móc się na chwilę zatrzymać i właśnie pomyśleć o priorytetach, czy o tym, co jest najważniejsze? A pierwszy taki sposób to było przestać pracować wieczorami. To polecam, bo wtedy się lepiej śpi. Ja dopiero muszę E, się tego nauczyć. Naprawdę działa, o dziwo działa. E, Ale tak serio, no to sport, wiadomo, nic odkrywczego, ale to też dużo zmienia. Świeże powietrze i ten czas wolny. No w zasadzie e, ja lubię tak po prostu pochillować, wiesz, posiedzieć sobie, obejrzeć serial, poczytać, wyjść na rolki i Nie wiem, czy możemy zdradzić, co napisałeś w briefie a propos swojego guilty pleasure, więc tak. nowy sezon Hotel Paradise. Jeszcze nie wiem, czy polecam, ale próbujemy, więc Okay. póki co to jest chyba 8 sezon, wszystkie 7 poprzednich obejrzane. Ja też mam takie guilty pleasure. Oglądałem kiedyś właśnie, jak to się nazywało? Ślub od pierwszego wejrzenia. No to teraz też jest nowy sezon. Już, Oglądasz? już nie oglądam, ale tak, kiedyś miałem takie coś, że rzeczywiście obejrzałem parę odcinków, bo to było całkiem interesujące. Wydaje mi się, że tam później było już to dużo takich rzeczy trochę ustawianych, ale tak, to są takie rzeczy, przy których człowiek się niby wstydzi, ale jednak gdzieś tam dają przyjemność. E, Ostatnie moje pytanie. Czy masz jakąś książkę, którą chciałabyś polecić? Czy mam jakąś książkę? Albo jedno zdanie do przyszłych founderów, albo obecnych. O kurczę, to mnie zagiąłeś teraz tym jednym zdaniem. Też pamiętam, co napisałam w briefie, bo też było pytanie o książkę. I to w zasadzie można połączyć, bo to była książka Zanim wystygnie kawa. Japońskiego pisarza, którego nazwiska nie pamiętam, przepraszam, ale ogólne przesłanie tej książki, zastanawiam się, czy nie zaspoileruję za dużo, ale spróbuję tak ogólnie, że czasami nie da się zmienić tego, co było albo co będzie, ale można zmienić swoje podejście do tego, co się dzieje. I w zasadzie to i w życiu, i w biznesie może się bardzo przydać. Super. Marto, dziękuję Ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Naszych wszystkich słuchaczy właśnie zachęcam do odwiedzania portalu martydocinclusive.com, gdzie właśnie możecie znaleźć idealne obiekty na wyjazd ze swoimi pupilami.
Możecie je rezerwować, możecie też jako obiekty tam po prostu się zgłosić, żeby też zaprezentować po prostu swoją ofertę, jeżeli macie ślubną ofertę. Ja zachęcam Was oczywiście do zostawienia komentarzy, do zadawania pytań w komentarzach. Na pewno na wszystkie bardzo chętnie odpowiemy. Marto, jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. To była przyjemność wielka z Tobą rozmawiać, jak również z Tobą współpracować, więc dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia. Cześć. Ja również, dzięki.